Przed nami niezwykle ważny temat dotyczący strategii umiędzynarodowienia uczelni polskich. Tytuł tego panelu nie jest przypadkowy, nawiązuje bezpośrednio do powstającego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumentu pod tym samym tytułem. Moderatorem tej części będzie profesor Jerzy Lis, rektor AGH. Natomiast panelistami są, bardzo się cieszę, że do nas dotarli. Witamy profesor Andrzej Bednarczyk, rektor Akademii Sztuk Pięknych, profesor Marek Pawełczyk, rektor Politechniki Śląskiej, profesor Ewa Gruszczyńska, prorektor do spraw międzynarodowych Uniwersytet SWPS, profesor Anna Jurkowska-Zajdler, prorektor do spraw współpracy i umiędzynarodowienia Uniwersytet Gdański oraz profesor Dorota Niedziółka, prorektor do spraw rozwoju Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Bardzo serdecznie zapraszam panelistów, panie rektorze. Dziękuję bardzo pani Aniu. No i po tej części ogólnej, strategiczno-polityczno-ogólnopolskiej przechodzimy do konkretów. Dziękuję bardzo paniom i panom za zgodę uczestnictwa w naszej dyskusji i powiem tak, dobór panelistów nie jest przypadkowy. Jak państwo powiem, parytet prawie jest, biorąc pod uwagę większość pań. Aha, parytet całkiem jest, też nie jest przypadkowe, natomiast drodzy państwo, panie i panowie rektorzy są dobrani też w sposób, bym powiedział, regionalno-specjalistyczny. Reprezentują różne rodzaje uczelni i uczelnie, które mają duże doświadczenie w umiędzynarodowieniu, mają swoich studentów, mają swoją wizję i strategię działania i każdy z moich szanownych panelistów może dużo na ten temat powiedzieć. Natomiast w sposób zrozumiały będziemy się koncentrować na ofertach i działaniach specjalistycznych. Temat programów studiów skierowanych do studentów zagranicznych, oferta kształcenia, międzynarodowy rynek pracy, to, co wszystko poprzednio wybrzmiało na tym panelu ogólnym. No i pytanie, które będzie tkwiło w każdym szczegółowej odpowiedzi, co robić, aby zwiększyć atrakcyjność naszych studiów i zgodnie z jakby ideą tego spotkania, aby nasi absolwenci stali się nie tylko ambasadorami polskiego szkolnictwa wyższego, ale także pomogli nam w tym, do czego dążymy w większej aktywności, większym umiędzynarodowieniu naszych studiów. Ja tu mam pewną kolejność, którą chciałbym zachować. Ona nie zawsze jest zgodna z miejscami, które państwo zajęliście, ale myślę, że zaczniemy od artystów. Tak, bo tutaj dużo mówiliśmy o statystyce, o tych tysiącach studentów, o tym, że musimy zwiększyć ilość. Natomiast uczelnie artystyczne w Polsce, uczelnie, które kształcą w zakresie dziedzin plastycznych, dziedzin muzycznych, dziedzin aktorskich i podobnych, stawiają nie na ilość, ale na pewno na jakość. I jeżeli mówimy o ambasadorach Polski, polskiej kultury, Polskiej jako takiej, to nie ma lepszego przekazu niż artysta, jego dzieło, film. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Andrzeja Bednarczyka, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jak umiędzynarodowienie wpływa z jednej strony na uczelnię, to znaczy, czy opłaca się mieć studentów zagranicznych? Przepraszam, w wypadku sztuki trudno to
opłaca, dajmy tak w cudzysłowie, żeby nie obrazić nikogo, i jak to wpływa na promocję kultury za granicą. A najpierw taki krótki obrazek, jak wygląda umiędzynarodowienie w Pana uczelni, no i w ogóle w uczelniach artystycznych, bo środowisko jest na pewno bardzo jednolite i kontaktuje się ze sobą. Powinno działać. A teraz działa. Panie rektorze, to jest dokładnie tak samo jak na tak zwanych normalnych uczelniach. Przepraszam za określenie. Ale to znaczy... Zrozumieliśmy wszyscy, nie artyści. Zaściankowość jest rzeczą piękną i cenną, ale nie tak funkcjonuje dzisiejszy świat zarówno nauki, jak i sztuki, jak i czegokolwiek innego. Umiędzynarodowienie jest konieczne jak tlen do uprawiania sztuk wszelkich, ponieważ taki jest obieg informacji kulturalnej i na przykład moi studenci, nieważne czy są z Polski, czy są z Hiszpanii, czy są z Azerbejdżanu, czy innego miejsca świata, funkcjonują w przestrzeni wymiany informacji w sieci i coś, co kiedyś nazywaliśmy kręgiem artystycznym czy środowiskiem artystycznym, uwolniło się od przynależności do tego albo czy innego miasta, kraju i tak dalej. Dlatego koncentrowanie się na zaściankowości jako wartości troszeczkę się zmieniło u nas w ostatnich kilkunastu, chyba już kilkudziesięciu latach, a na pewno po przemianie politycznej naszego kraju. Otóż nie mówimy zaściankowość, tylko mówimy lokalność. Myślę, że w naukach lokalność nie jest tak fundamentalnie istotna i ważna, jak w dziedzinie kultury. Kosmopolityczność właściwie odeszła do lamusa. Udawanie, że maluje dzieło sztuki w Nowym Jorku, przestało być jakąkolwiek wartością. Jeszcze za czasów Kantora, kiedy on na przykład wracał z Paryża i mówił wszystkim w Krakowie, jak należy tworzyć, jak tam się tworzy, to już padło. Dziękować Bogu, tego już nie ma. Chodzenie w butach zachodu troszeczkę w sztuce przypomina, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, może młodsi na szczęście nie, że wypadało chodzić po Krakowie z tak zwaną plastikową reklamówką, którą się przywiozło z zachodu, na przykład z Marlboro, ale nie wolno, z innymi markami, tego nie wolno. Ktoś, kto mieszka w Bangladeszu, a maluje jak w Wietnamie albo w Paryżu, jest jakimś tam dziwolągiem, ale prosto. Młodzi ludzie kontaktują się z sobą, mistrzowie kontaktują się z sobą, tworzą zespoły artystyczne, powiem badawcze, bo to też jest badanie, to też jest poszukiwanie kwestii. Tworzenie zespołów kreatywnych, i to nie mówię o świecie korporacji, chociaż tam też się tego określenia używa, stało się fundamentalnie ważne i potrzebne, a więc poszukiwanie jak najdalej posuniętych odmienności pomiędzy sobą w sztukach wszelkich jest bardzo istotne. My się dopiero tego uczymy od iluś tam lat. Dlatego udział w programie Erasmus Plus jest fundamentalnie ważny w życiu studenckim. Wszystkich namawiam i wyrzucam od siebie, żeby jechali gdzieś, bo tam dopiero zaczynają rozumieć, kim są. Troszeczkę jak Kapuściński pisał, że to, że jest białym człowiekiem, poczuł dopiero w Afryce. W Europie nie wiedział, że jest białym człowiekiem. I to samo jest w kulturze. To samo jest nie tylko pomiędzy narodami, narodowościami i tradycjami kulturowymi, ale to samo jest też przecież w międzyobszarowości i interdyscyplinarności. Więc unarodowienie
u nas jest fundamentalnie ważne. Istotne jest, że nie jesteśmy już biednymi kuzynami. Do nas przyjeżdżają ludzie pracować i uczyć się, dlatego że są inni, że jesteśmy inni i to jest jednoznaczną wartością. To znaczy lekarstwem, właściwie metodą na studentów zagranicznych jest inność. Dokładnie tak. Nie bycie zacofanym, bo już nie jesteśmy zacofani. Czyli musimy być inność. inaczej atrakcyjni, tak? Dokładnie tak, bo jeżeli oni to mogą znaleźć u siebie, co u nas jest, to po co mają przyjeżdżać? A jakby pan profesor podał kilka przykładów, bo nic nie zostaje w pamięci jak przykłady osób czy krajów, które macie w tej chwili, albo dzisiaj są w pracowniach, albo za chwilę będą. Jaka to jest skala? Znaczy skala oczywiście w skali uczelni artystycznej. Tak. Oczywiście pamiętajmy, że cała moja uczelnia jest mniejsza niż niejeden wydział na Akademii Górniczo-Hutniczej i tu o takich skalach mówimy, więc nie ilościowo, tylko proporcjonalnie. Wysycenie studentami, obcokrajowcami jest właściwie największe, na jakie możemy sobie pozwolić ze względu na infrastrukturę i możliwości. Ale przykład bodajże najbliższy i najmocniejszy. Chyba 3 tygodnie temu byłem na Akademii Sztuk Pięknych w Lwowie. My mamy sporo studentek obecnie, a wcześniej studentek i studentów z Ukrainy. Co więcej, na samym początku inwazji rosyjskiej otworzyliśmy drzwi i mieliśmy u siebie, jak na moją uczelnię, bardzo dużo, bo 70 kilka uchodźczyń studenckich u nas. To doświadczenie świata, które oni tam przeżywają, a doświadczenie świata jest źródłem dla sztuki, jest absolutnie nieporównywalne do tego, co my przeżywamy. Ich obecność u nas jest jak zadra pod paznokciem, ponieważ na przykład problemy nasze okazują się bzdurką, nic nie warto. Ich zapiekłość w poszukiwaniu odpowiedzi na to, jak wyrazić artystycznie taki świat, jest rzeczą, której my się uczymy. One i oni z drugiej strony otrzymują od nas pewną lekcję swawoli badawczej i twórczej, na której nie przyznają sobie prawa w tamtym świecie. Dokładnie tak samo jest z Białorusinami. Więc jak widzicie, te różnice nas wzbogacają i napędzają. Poza tym, na przykład Ukraina stosuje metody kształceniowe, które u nas zakończyły się mniej więcej w dwudziestoleciu międzywojennym. I to nie znaczy, że oni są zacofani. Oni potrafią rzeczy, których my nie potrafimy. To jest troszeczkę tak, szanowni państwo, jakbyście spotkali z sobą, niech to będzie przykład, powiedzmy, geologa praktyka i geologa teoretyka. Dlatego mówię, bo miałem do czynienia z takimi ludźmi i oglądałem takie wykresy jakieś sejsmograficzne, które wykonywał mój przyjaciel geolog praktyk, natomiast do odczytania tego był ktokolwiek inny. My siebie sczytujemy nawzajem. Z drugiej strony mamy wiele studentek i studentów z tak zwanej ciepłej Europy. Mówię o południu. Inne doświadczenie cywilizacyjne, inne doświadczenie codzienności, ale też inna mentalność powodują wzbogacenie naszego środowiska. Żeby zakończyć, nie chodzi o to, żebyśmy sobie potakiwali.
Właśnie o to chodzi, żebyśmy się z sobą nie zgadzali, żebyśmy inaczej patrzyli na świat, a my już potrafimy wyprodukować taki klej, który te niezgody z sobą złączy. Tym klejem jest pożądanie piękna. Panie profesorze, to wygląda, że my więcej korzystamy z tego niż oni. Nie. Dobrze. Tylko powiem, że jeżeli ktoś nie był w centralnej Europie i nie poczuł na sobie gorącego oddechu tego tygla narodów i tej nieoczywistości, to nie jest w stanie wejść głębiej niż dotychczas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapytam panią profesor Ewę Gruszczyńską. Pani profesor, czy nauki społeczne w Polsce, w tym psychologia, która jest tak popularna wśród polskich kandydatów na studia, bijąc rekordy popularności i to jest od wielu, wielu lat, co bardzo na innych uczelniach zazdrościmy, którzy nie mają tak mocnej. Czy nauki społeczne, szeroko rozumiane, są atrakcyjne dla studentów zagranicznych i dlaczego? Czy możecie wy w SWPS, pani profesor jest z Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Uniwersytetu SWPS, budować strategię umiędzynarodowienia, tak jak na innych, przejdziemy potem do pana profesora Pawełczyka, na innych twardych zawodach i dyplomach, które oferują polskie uczelnie. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Faktycznie jest tak, że psychologia jest szalenie popularna. I nie dotyczy to tylko Polski, dotyczy to też chociażby Stanów Zjednoczonych czy całej Unii Europejskiej. Więc jesteśmy beneficjentami tego procesu i tej popularności, ale wiąże się to też, jak Państwo wiedzą, z ogromnymi wyzwaniami, przed którymi staje współczesny świat. Mianowicie mamy szereg zagrożeń dla zdrowia psychicznego. Ja pamiętam, jak mówiłam studentom wiele lat temu, że w roku 2030 według Światowej Organizacji Zdrowia depresja będzie na pierwszym miejscu kosztów zdrowotnych, jeżeli chodzi o świat. Brzmiało to wtedy mało wiarygodnie, teraz wszyscy tego doświadczamy. No właśnie, i nic nie wskazuje na to, żeby się to szybko zmieniło. Stąd też nie tylko temat jest popularny, ale młodzi ludzie widzą też w tym szansę na swoją karierę zawodową, także na karierę zawodową umożliwiającą społeczne zaangażowanie. Czyli to są te osoby, które chcą się dokładać do tego, jak będzie wyglądać jakość życia nie tylko w Europie. Stąd też my swobodnie możemy budować swoją strategię umiędzynarodowienia. Co więcej, mamy takie podejście, że nie mamy osobnej strategii umiędzynarodowienia. Zarówno w obszarze edukacji, jak i w obszarze badań, jak i w obszarze zaangażowania w sprawy publiczne, jak i w sprawy zaangażowania w budowanie naszej własnej społeczności. I wreszcie też, jeżeli chodzi o kwestie klimatyczne, w poprzek tych obszarów uważamy, że wszędzie powinno odbywać się umiędzynarodowienie. Czyli to jest nastawienie, które mamy w uczelni. Procent naszych studentów międzynarodowych to jest około 9%. Czyli jak widać z dumą mogę powiedzieć, że nasza strategia od początku zakładała to, że mają to być kandydaci, którzy chcą u nas studiować i mają to być dobrzy kandydaci. Jestem tutaj przedstawicielką akademickiej uczelni niepublicznej i naprawdę mogę powiedzieć, że są takie uczelnie, które tak działają. Mimo że pewnie moglibyśmy przyjmować, tak jak pan rektor powiedział, znacznie większą pulę. Nasze studia drugiego stopnia z psychologii, dlatego że jesteśmy jedyną uczelnią, która w dyscyplinie psychologia uzyskała najwyższą ocenę ewaluacyjną A+, oprócz Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jako jedyni prowadzimy studia dwustopniowe, czyli zgodne z procesem bolońskim. I to zdecydowanie sprzyja umiędzynarodowieniu.
Czyli mamy kandydatów, którzy chcą u nas uzyskać licencjat, a później gdzieś wyjechać, ale mamy też kandydatów, którzy uzyskali licencjat już gdzie indziej i przyjeżdżają do nas. A to jest ciekawe. Z jakich krajów macie, jeżeli pani pamięta, nie chodzi o statystykę, tylko o pewne tendencje. To co, tutaj pan profesor Bednarczyk mówił o sprawach międzykulturowych. Tu aż się prosi, czy na przykład absolwent szkoły pierwszego stopnia w Stanach po magisterium u was może wrócić do Ameryki, będą te same problemy psychologiczne? Psychologiczne tak, bo świat się globalizuje. Ja miałam przyjemność być w tym roku w Chinach, także wróciłam właśnie z Japonii. 2 różne kraje. Jak patrzy się na tak zwaną postępującą, to nie jest piękne słowo, ale westernizację stylu życia, to okazuje się, że problemy stają się te same. Jakie słowo? Westernizacja. A western. Ta sterylizacja mi tak jakoś... Czyli w ministerstwie będącym odpowiednikiem naszego ministerstwa reprezentowanego właśnie przez pana profesora Szeptyckiego, z niejakim zdumieniem usłyszałam, że głównymi problemami, z którymi mają się mierzyć Chiny, są problemy związane ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi, zwiększonym odsetkiem samobójstw, także z kwestiami związanymi z różnego rodzaju problemami fizycznymi, związanymi ze stylem życia, na przykład krótkowzroczność, co do której wiadomo, że czas spędzany na zewnątrz, czyli nastawienie na światło słoneczne, jest prawdopodobnie kluczowe w zapobieganiu. Tam też problemem jest wypalenie akademickie, które u niektórych naszych studentów to obserwujemy. Więc problemy są te same, panie rektorze, natomiast jeżeli chodzi specyficznie o psychologię, to dlatego my możemy działać, bo prowadzimy nasze studia zgodnie z wytycznymi EuroSci, czyli to nie jest certyfikacja, ale podobny proces, jeżeli chodzi o spełnianie standardów. Plus nasi studenci wiedzą, bo sprawdzają to zanim przyjadą do nas, że te dyplomy będą uznawane i dadzą im prawo do wykonywania zawodu za granicą. Tak? A jak wygląda, bo mówiła pani raczej o 2. stopniu, a macie też nabór na 1. stopień i jak to wygląda, zwłaszcza jeżeli chodzi, przepraszam, bo to dużo się mówi o właśnie Ukrainę, Białoruś i kraje, no te, które są w konflikcie i chyba specyficznie mają i wymagania, i sytuacje, jeżeli chodzi o nauki społeczne, psychologię, nauki o zdrowiu psychicznym. Ja bym powiedziała, zaczęłabym od drugiej strony, czyli nie od 1. stopnia, tylko jeżeli chodzi zwłaszcza o osoby z Ukrainy, nie wiem, czy państwo to obserwują u siebie, my mamy zwiększone zainteresowanie nostryfikacją dyplomów. Właśnie dlatego, że te osoby prawdopodobnie jednak chcą zostać w Polsce i mieć uprawnienia zawodowe. Więc to jest ta część. Jeżeli chodzi w ogóle o studentów, to mamy studentów międzynarodowych z 80 krajów świata. Oczywiście, tak jak państwo mówili, często są to pojedyncze osoby, ale one są. Ja mówię dużo o psychologii, bo to jest nasza najsilniejsza dyscyplina, także liczebnościowo, ale proszę pamiętać, że uczymy w języku angielskim też na innych kierunkach i też obserwujemy to, o czym była mowa, że studenci zdający maturę w Polsce bardzo chętnie zaczynają już wybierać studia w języku angielskim, a jednocześnie oczywiście największą naszą grupą też, i tutaj wpisujemy się w te trendy, są osoby z Ukrainy, one studiują na kierunkach w języku polskim. Stąd też ta nasza idea, że umiędzynarodowienie nie jest czymś wąskim, tylko jest pewną formą działania uczelni. I mamy założenie takie, że do 2029 roku chcielibyśmy być kampusami dwujęzycznymi. Dotyczy to też oczywiście, o czym państwo mówili, obsługi naszych studentów, czyli tak zwany student experience. Nie mamy takiej polityki, że osobno jakoś traktujemy tych studentów.
chcielibyśmy, żeby oni mieli doświadczenie po prostu dobrego polskiego uniwersytetu, tak jak i pozostali nasi studenci. Także umiędzynarodowienie kadry. Z radością tutaj powitałam Pana pytanie. Są to dane, które przeczytałam w sobotę w Gazecie Wyborczej, że umiędzynarodowienie kadry w Polsce wynosi 3%. Uważam, że bez większego umiędzynarodowienia kadr nie będziemy mieć większego umiędzynarodowienia studiów. Pięta racja, o tym mówiliśmy i wszyscy do tego dążymy. Te narzędzia, o której tutaj pan dyrektor Nawy mówił i inne na pewno nam pomogą, ale nie wystarczą. Ale to jest oddzielny temat, zresztą myślę, że tutaj może też się przewinąć w kolejnych. Dziękuję bardzo pani profesor. No i przejdźmy do, tak na zmianę będzie, pani, pan. Więc przejdźmy teraz do twardych zawodów. Panie profesorze, pytam pana rektora Politechniki Śląskiej, ale jednocześnie przewodniczący Komisji Międzynarodowej KRASP-u, Marku, zresztą bardzo bliski, jeżeli chodzi o strukturę AGHE. I jak w tym obszarze nauk ścisłych, inżynieryjnych, to STEM, to znaczy Science, Technology, Engineering, Mathematics, wygląda budowanie długoletniej strategii, podkreślę długoletniej i stabilnej strategii międzynarodowej, jeżeli chodzi o pozyskiwanie studentów. A wiem, że doświadczenia macie bogate i także plany. Dziękuję bardzo. Ja może rozpocznę swoją wypowiedź od takiej obserwacji, która może być dla wielu z Państwa zaskakująca. Gdyby nie wyjść ze szczególną ofertą właśnie w zakresie kierunków STEM, tylko i wyłącznie promować się takimi metodami klasycznymi, czyli w internecie, w różnego rodzaju środkach przekazu w poszczególnych krajach, to okazuje się, że zdecydowanie większe zainteresowanie na mojej uczelni, która jest uczelnią techniczną ze swej natury, byłoby na kierunkach jednak w naukach społecznych, czyli właśnie kierunki związane z socjologią, z logistyką, one dominują pod tym względem. Oczywiście to wymaga odpowiedniej reakcji też władz uczelni, bo uczelnia techniczna ze swej natury przede wszystkim koncentruje się na naukach inżynieryjno-technicznych, na naukach ścisłych również, na naukach społecznych obecnie też także bardzo mocno, ze względu na to, że dojrzały inżynier to jest inżynier, który ma świadomość wszystkich konsekwencji społecznych. Także. Tak więc trzeba było się przyglądnąć tej sprawie i poczynić określone kroki, żeby co najmniej zrównoważyć to, albo no, może nawet ze względu na to, że dominują jednak właśnie wydziały inżynieryjno-techniczne i z nauk ścisłych, żeby tutaj rekrutacja była lepsza. Proszę Państwa, akurat w przypadku uczelni technicznych wielu, myślę, że w takiej komfortowej sytuacji jest i Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Śląska, mamy bardzo rozwinięty przemysł wokół. I to jest na pewno magnes, który jeśli zostanie odpowiednio zaakcentowany w promowaniu naszych kierunków, to zdecydowanie przyciąga. Przyciąga samą perspektywą kontaktu z branżami przemysłu, które są obecne na całym świecie, z firmami, które tutaj ulokowały swoje siedziby, ale są to w wielu przypadkach przedstawicielstwa bardzo dużych przedsiębiorstw czy korporacji. I studenci myślą, słusznie zresztą, właśnie w taki sposób, że być może drogą zrobienia kariery w tych korporacjach nie jest bezpośrednia próba nawiązania relacji z nimi we swoim własnym kraju, gdzie trudno się przebić, natomiast odwrotnie. Przyjazd na przykład właśnie do Polski, tutaj nawiązanie tego kontaktu. Firmy też postrzegają to jako możliwość wypromowania swoich ambasadorów, osób, które jeśli nie od razu, to po pewnym czasie będą jednak pamiętały, z kim współpracowały i starały się te relacje rozwijać, czy to w sposób czysto biznesowy, zamawiając określone produkty, być może zawiązując jakąś partnerską współpracę w miejscu, w którym będą pracowały. Także podkreślanie tego rodzaju aspektów bardzo pomaga. Tym bardziej, że to nie są puste słowa, ponieważ
Akurat w otoczeniu mojej uczelni Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ma przedstawicielstwa bardzo wielu firm i te firmy oferują studentom z zagranicy, właśnie bardzo często nawet na nich się koncentrując, oferują atrakcyjne wsparcie, jeśli chodzi o zamieszkanie, jeśli chodzi o praktyki i staże, także zagospodarowując wolny czas tych studentów w okresie wakacyjnym, generalnie związując ich, ale także pokazując, że w tych firmach bardzo wiele osób z zagranicy pracuje. Ci studenci odczuwają zatem potrzebę kształcenia się w tym obszarze, ponieważ widzą, że przyszłość można z tym wiązać. Podobnie sytuacja wygląda, jeśli chodzi o nauki ścisłe, ale te nauki ścisłe oczywiście także reprezentowane w postaci firm, na przykład przemysł chemiczny, biotechnologiczny jest bardzo, bardzo szeroko obecny. Mamy wielu studentów z zagranicy na takim kierunku jak matematyka. Wiemy, że matematycy są bardzo poszukiwani przez firmy informatyczne, te dojrzałe firmy, które patrzą dalekowzrocznie i upatrują szansę w nawiązaniu współpracy z osobami, które jednak te zdolności takiego analitycznego myślenia mają zdecydowanie bardziej poszerzone. Na poprzedniej sesji była mowa o pewnych priorytetach geograficznych, z jakimi krajami warto współpracować. Oczywiście te kraje, które tutaj były wymienione, no, one są także bardzo mocno obecne na Politechnice Śląskiej, ale chciałbym też zwrócić uwagę na dobrze rozwijającą się współpracę mojej uczelni z Chinami. Ona akurat odbywa się może nie na zasadzie rekrutacji bezpośredniej bądź pośredniej, ale na zasadzie umów bilateralnych, na zdrowych zasadach bardzo zorganizowanych umów. Mianowicie mamy taki program kształcenia 1+3, gdzie studenci spędzają 1 rok na uczelni chińskiej, ale nawet w trakcie tego 1 roku nasi nauczyciele akademicy są na tej uczelni także obecni i już przygotowują tych studentów. My ich także przygotowujemy językowo, w wakacje poprzedzające ich rozpoczęcie studiów na Politechnice Śląskiej i tutaj spędzają później już u nas 3 lata. Powiem Państwu, że niejako taka sprawność studiowania tych osób okazuje się zdecydowanie nawet o 20% wyższa niż studentów krajowych. Co mam na myśli, mówiąc sprawność studiowania? Ile osób rozpoczyna dany rok studiów, a ile osób rozpoczyna później rok kolejny? A ta różnica jest naprawdę na niektórych kierunkach studiów bardzo duża, ale tutaj była mowa właśnie o tych kwestiach psychologicznych i społecznych. Wydaje mi się, że mają to dosyć ciekawy sposób rozwiązane, może trudne do przełożenia, ale niemniej jednak osoby, które są na obczyźnie, tak bym powiedział, staramy się im stworzyć jak najlepsze warunki, ale proszę sobie wyobrazić właśnie, że ci studenci po przyjściu z uczelni do akademików, po krótkim relaksie spotykają się i wspólnie się uczą, przekazując sobie wiedzę, ten, który lepiej zrozumiał, przekazuje kolejnym. Efekt jest tego taki, że no 100% praktycznie, czy 98% tych studentów bez żadnych taryf ulgowych przechodzi na kolejny rok. Że to jest zadziwiające. Myślę, że może i godne promowania. Ja bym pociągnął jeszcze ten temat rynku pracy. No bo w przygotowaniu różnych tematów, które mieliśmy z ministerstwem ustalić, pojawia się, czy wraca taki temat, no kształcenie dla polskiego rynku pracy. Wiadomo, mamy niż, wiadomo jaki jest deficyt w niektórych zawodach inżynierskich, zwłaszcza tych, które, panie rektorze Marku, nas dotyczą, górnictwo, nie tylko. Olbrzymi problem gospodarki polskiej już, a za chwilę jeszcze poważniejszy. Ale poruszyłeś tutaj jedną ważną rzecz. Obecność międzynarodowych korporacji i praktycznie to, że rynek pracy już dzisiaj jest rynkiem globalnym. Jak to wygląda ze strony firm? Ja bym pociągnął ten temat, bo z drugiej strony spotkaliśmy się z tym, że firmy na przykład bronią się przed stażami, boją się wejścia osób niepewnych, zwłaszcza z zagranicy, do technologii,
patrzą jednak na ochronę swojej wartości intelektualnej. Nie wymienię krajów, ale dotyczy to bardzo wielu krajów, a zwłaszcza z obszarów Afryki i Azji. Jak realizujecie tą współpracę na przykładzie właśnie korporacji, firm, które są obecne na Śląsku? Zresztą mamy to samo w Małopolsce. Duże korporacje, które zaraz po tym, jak przyjmują absolwentów, wysyłają ich do swoich filii w innych krajach, nawet bardzo daleko, wracają, mają swoją politykę globalną. To też jest ważne, żebyśmy kształcili absolwentów, którzy posiadają takie umiejętności poruszania się na globalnym rynku pracy. Myślę, że na pewno znajdą się firmy takie, które w obawie przed ujawnieniem badań czy ujawnieniem technologii będą w ograniczonym stopniu zainteresowane przyjmowaniem takich studentów. Natomiast nie jest to taki problem, który jakoś by wychodził na pierwszy plan. Wydaje mi się, że rzeczywiście bardziej jednak firmy upatrują szansę poza tą wielką polityką. Nawet gdybyśmy spojrzeli na obszar niektórych krajów jako rzeczywiście potencjalne zagrożenie, to jednak tam jest również rynek. My oczywiście od tych krajów się odciąć, ale to nasze miejsce ktoś szybko zajmie, jeśli już w ogóle ono nie jest zajęte. Natomiast tam można sprzedawać, tam można produkować i jakieś relacje partnerskie też być może można nawiązać. Chyba to jest jednak zbyt duży rynek, żeby można go było całkowicie zignorować. Takie formy relacji pomiędzy studentami a pracodawcami polegające na prowadzeniu wspólnych projektów, na tematy właśnie oferowane przez przedsiębiorców jest też pewną formą weryfikacji. Z jednej strony potencjału tych osób, z drugiej strony potwierdzeniem, sądzę, kreatywności zespołu interdyscyplinarnego, międzynarodowego, ale i także na pewno jakąś dodatkową formą weryfikacji, czy to są akurat osoby, które można obdarzyć większym zaufaniem niż inne. Myślę, że firmy na to patrzą przede wszystkim biznesowo i szacują potencjalne ryzyka i korzyści, które wynikają z takiej współpracy. Czy to są umowy jakieś o kształceniu? Z firmami mamy umowy jak najbardziej, natomiast taka współpraca bieżąca, jeśli chodzi o realizację projektów studenckich, tego mamy bardzo dużo, bo w skali roku około 300 takich projektów prowadzimy. Najczęściej odbywa się właściwie tylko w oparciu o NDA. To jest wystarczające na te potrzeby. Firma oferuje temat projektu, oferuje swoich konsultantów do dyspozycji. My oferujemy nauczycieli akademickich jako opiekunów z tej strony właśnie merytorycznej, akademickiej, kilkuosobowe grupy studentów i ta współpraca układa się znakomicie, nie trzeba tego dalej formalizować. Dobrze, bardzo dziękuję. Pani rektor Ania Jurkowska-Zajdler. Aniu, dwa obszary, które możemy ruszyć. Pierwsze, jako Komisja Międzynarodowa KRUP-u. Masz rozeznanie, jak wygląda współpraca międzynarodowa, w ogóle umiędzynarodowienie na uniwersytetach, a zwłaszcza na kierunkach, których tutaj nie ruszaliśmy, czyli nie ruszamy psychologii, może z kierunków artystycznych też nie, ekonomii też nie, bo zaraz pani rektor Dorota będzie o tym mówić. Natomiast jaka jest strategia, właściwie jakie są perspektywy współpracy w tych bardziej klasycznych obszarach jakby uniwersyteckich, a potem przejdziemy do morza. Ja już chciałam od razu do morza. Tak, ale najpierw troszkę takiej z doświadczeń bardzo aktywnej Komisji Międzynarodowej, nawet bym powiedział bardzo, bardzo aktywnej. To chyba jedno z najpiękniejszych moich doświadczeń zawodowych, że trafiłam na grupę entuzjastów umiędzynarodowienia, których znalazłam w Komisji Umiędzynarodowienia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, którą kieruję od 2 lat i zostałam wybrana na 2. kadencję, więc tym bardziej się cieszę. Okazało się, że ta grupa osób
no bardzo czuję umiędzynarodowienie i też chyba najfajniejsze było to, że bardzo łatwo dzielimy się dobrymi praktykami i przede wszystkim mamy taką energię zawłaszczania strategicznych partnerów umiędzynarodowienia w Polsce. Czyli od początku mojej komisji towarzyszyła obecność NAWY, FRSE, Perspektyw. Dołączyła do nas 2 tygodnie temu się spotkaliśmy tutaj w AGH Polska Komisja Akredytacyjna, też zaraz o tym powiem, bo Edytka wspomniała o akredytacji ex ante. I tą chyba taką drogę, którą przeszliśmy wszyscy w umiędzynarodowieniu naszych uczelni, to jest taka droga od mobilności do partnerstw strategicznych, czyli od MOUS-ów, czyli Memorandów of Understanding, czy podpisywania na potęgę umów międzynarodowych, bo to się liczyło do rankingów, kto ile ma zawartych umów, a potem się okazało w trakcie, że te umowy są w większości puste i tak naprawdę jak pojedzie naukowiec i fajnie mu się tam jest, to wcale nie ma nic wspólnego z żadną współpracą. I tak naprawdę zaczęliśmy przyglądać się partnerstwom strategicznym i temu, co my tak naprawdę jakościowo w tym umiędzynarodowieniu chcemy osiągnąć. Znaczy, po co ono w ogóle jest? Ono jest narzędziem, a nie celem samym w sobie. To dosyć szybko było jasne. Najbardziej chyba takie miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy w umiędzynarodowieniu, obrazuje rozwój inicjatywy uniwersytetów europejskich, których jestem ogromną admiratorką. Nie tylko ja zresztą. Mamy dzisiaj taki fajny moment uniwersytetów europejskich, że jest, wiadomo, zamknięty już pewien etap. Mój Uniwersytet Gdański był jednym z 17 sojuszy wybranych na samym początku, czyli obchodzimy 5. urodziny i jestem uprawniona do tego jako osoba, która była od początku, żeby też jakiegoś podsumowania dokonać także z perspektywy doświadczeń innych uniwersytetów, jak ta inicjatywa zmieniła nasze podejście do umiędzynarodowienia i jak patrzę, gdzie byliśmy jeszcze 5 lat temu, a gdzieś jesteśmy teraz, to nie poznaję własnej uczelni, nie poznaję własnego sojuszu również, co ciekawe. To zresztą chyba jesteśmy jedynym krajem, który wykonał badania jakościowe, jak Europejska Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich wniknęła w system szkolnictwa wyższego. To są badania pana profesora Dominika Antonowicza i jego zespołu, które ukazały się rok temu w FRSE. No i one pokazują absolutny entuzjazm, który jest w tej inicjatywie. Jest obecnie 64 sojusze, do 50 dołączyło 14 w ostatnim callu. Z radością muszę powiedzieć, że są 32 polskie uczelnie w sojuszach. 47% ogarniamy uniwersytetów europejskich, czyli co 5. sojusz ma polskiego partnera. I co też wiemy z punktu widzenia Europy, tam gdzie jest polski partner jest inna energia. Ale także nie ze względu na charakter oczywiście Polski, towarzystwo, ale także ze względu na od początku strategiczne wsparcie tej inicjatywy przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Całkowicie się zgadzamy. Pierwszy strzał dostaliśmy wtedy, kiedy była Ukraina i wszyscy dostaliśmy pieniądze na wsparcie naszych ukraińskich partnera, bo różne uczelnie przyniosły projektowo to partnerstwo z uczelniami ukraińskimi, a kilka miesięcy temu dostaliśmy kolejny wspaniały projekt. Mam wrażenie, że on też jakby był wynikiem tego strategicznego dialogu, który mamy w polskim szkolnictwie, na wsparcie inicjatywy uniwersytetów europejskich. I to, o czym mówimy, dlatego, że chcemy więcej, możemy więcej, budujemy więcej, okazało się, że lista projektów, które robimy poza finansowaniem z programu Erasmus rośnie. Okazało się, że robimy wspaniałe badania, robimy świetną robotę dla kadry akademickiej uczelni, wzmacniając jej kompetencje nie tylko językowe, ale międzykulturowe. I to jest coś absolutnie wspaniałego, ale coś, co okazało się dla studentów najważniejsze, ponieważ jesteśmy dzisiaj tutaj dla studentów absolwentów. Okazały się najważniejsze 2 rzeczy. Pierwsza to jest budowa prawdziwie europejskiego kampusu poprzez wydarzenia kulturalne, sportowe, muzyczne. Jak z Markiem byliśmy na panelu
w ESOF-ie, Katowicach, Mieście Kultury i pytaliśmy, co uniwersytety europejskie zrobiły poza projektem, to w większości zrobiły wydarzenia kulturalne albo sportowe, bo one najbardziej, mam nadzieję, że Ewa... Łącznie z Politechniką. Tak, budują wspólnotę. Były to koncerty chórów, wspólne Igrzyska Olimpijskie Sojuszu. Aniu, pani rektor, Aniu, może teraz tak spokojnie przejdziemy do tego morza, bo ja wam zazdroszczę, bo wy jesteście w tym Uniwersytecie Morskim, co chwilę pan rektor Piotr Teplowski gdzieś z Kadyksu albo nie wiadomo skąd wysyła SMS-y. No chyba macie największą perspektywę, bo popatrzcie, ile morza jest na kuli ziemskiej i praktycznie każdy kraj morski to będzie wasz partner, nie? Tylko kosmos może was przeskoczyć, ale nie powiem, kto jest w kosmosie. No, ja wiem, kto jest w kosmosie. Chcę tylko jedno dopowiedzieć. Jak taka regionalna, znaczy jak szukamy, ja też jestem trudny facet. Jak taka regionalizacja, dobrze rozumiana, może pomóc w umiędzynarodowieniu? Ja mówię, my szukamy jakiejś tam współpracy górniczej, innej, każdy szuka swojego miejsca, żeby być oryginalny i znaleźć partnerów. Trzeba być oryginalny. Tutaj cytuję klasyka, czyli profesora Bednarczyka. Ja też coś o artystycznych zaraz powiem. Bo są też sojusze artystyczne. Bardzo często, ostatnio miałam rozmowę na strategii umiędzynarodowienia w NAWie w Warszawie z przedstawicielami Szkoły Teatralnej w Warszawie, że fajne to uniwersytety europejskie, ale co tam jest dla artystów? No nie, są sojusze też artystyczne. I to, że ja mówię o sojuszach i wiadomo, że nie każda uczelnia należy jeszcze do sojuszu, ale my się wspaniale sieciujemy. To jest także w Komisji Umiędzynarodowienia, ale wiem, że w takich gremiach jak dzisiaj, nawet jak dzielimy się z wami praktykami, a niekoniecznie każda uczelnia zdążyła do KOL-u, znalazła swojego partnera, to naprawdę te dobre praktyki, one zostają, one są fantastyczne i naprawdę szukajcie swojego stowarzyszenia, z jakim sojuszem patrzę na Ewunię, bo też Gdański Uniwersytet Medyczny dołączył w rodzinie Fahrenheita jako ostatni do też Sojuszu Europejskiego i wiem, że możemy więcej, że to jest taki skok w nadprzestrzeń. A teraz o morzu i o moim absolutnie wspaniałym sojuszu SIU. My wykraczamy poza Bałtyk. Mam to szczęście, że mamy statek badawczy, który jest najlepszym ambasadorem nauki polskiej, uważam, arktycznej i bałtyckiej. Spełniło się nasze marzenie, że rok temu, już prawie 2 lata temu zorganizowaliśmy w ramach Uniwersytetu Europejskiego kampanię oceanograficzną Gdańsk-Kadyks i możecie sobie tylko wyobrażać, że nasz dzielny statek nigdy poza Bałtyk nie wypływał i to był ten pierwszy raz, kiedy dopłynął szczęśliwie, ale okazało się, że możemy marzyć jeszcze mocniej i jeszcze odważniej, ponieważ w tym roku zorganizowaliśmy, już za mało nam było, kampanię w stronę Arktyki. Płynęliśmy razem w 2 statki. Drugim statkiem badawczym była zaprzyjaźniona Oceania z Polskiej Akademii Nauk, z Instytutu Oceanologii PAN-u, o której było ostatnio głośno, bo nie miała finansowania ministra, ale ostatecznie ma. Statek bardzo doświadczony i nasz bardzo młody. Ja zostałam kierownikiem organizacyjnym tego cudownego przedsięwzięcia, mając 2 warunki. Po pierwsze, popłynę kawałek sama, pomimo że jestem prawniczką, a nie oceanografką. A po drugie, będzie ten rejs miał także jakiegoś swojego ambasadora, trochę inną stronę, nie tylko oceanograficzną, bo oczywiście morze jest przestrzenią nieodkrytą, piękną i będziemy badać i mikroplastik, i zooplankton i wszystko inne, ale potrzebny jest nam efekt trwałości tego i zaprosiliśmy pewnego bardzo znanego pisarza, Zygmunta Miłoszewskiego, na pokład statku, który zgodził się płynąć z nami. Pisał przez cały czas dziennik pokładowy. Czekamy na 3. część jego książki Bezcenny 3. Akcja będzie działa się na statku badawczym. Będzie to historia kryminalna, może miłosna. Wiemy już, że książka będzie miała swoją premierę na wiosnę, ale co się zdarzyło ciekawego? Okazało się, że
niesiemy taki entuzjazm do Kilonii, do Bergen, w Budo był nasz, czyli już na kole podbiegunowym wejścia na Arktykę, nasz jakby koniec przynajmniej oceanografa rejsu, bo Oceania popłynęła na Spitsbergen. Okazało się, że nasz pisarz prowadził również warsztaty z creative writing i one cieszyły się niesłabnącym powodzeniem, także u studentów. I okazało się, że został zaproszony jako visiting professor zarówno do Kilonii, jak i do Norwegii. Więc to są przygody, które niosą ze sobą potem taki cudowną narrację tego, czym jest Uniwersytet Europejski. I teraz, jak w przyszłym roku będziemy otwierać 4 wspólne kierunki w ramach CEU, no właśnie to, o czym Jurek mówił, nie tylko współpracy takiej, wiecie, czysto akademickiej, ale tam jest wszystko. Tam jest tak naprawdę silny motyw edukacyjny, czyli 4 kierunki, które są budowane we współpracy z partnerami biznesowymi, czyli miastami i portami nadmorskimi. Jeden z tych kierunków będzie miał swoją taką bazę w Gdańsku i to jest Port and Logistic, budowany kierunek we współpracy ze wszystkimi portami z miast partnerskich, w szczególności z Portem Gdańskim i to pokazuje, że no ja mam wrażenie, że absolwenci od razu znajdą pracę. Oni już dzisiaj budowali też studenci po części ten kierunek. Będzie Blue Economy. Myśmy też zrobili super badania. Mamy wszyscy takie badania o smart specializations, prawda? Czyli o tych takich regionalnych, naszych własnych hubach, co możemy zaoferować, w czym jesteśmy najlepsi. Też warto takie analizy wewnątrz jakby swoich regionalnych partnerstw zrobić, bo oczywiście jeżeli mówimy o partnerstwach regionalnych, no to myślimy interregionalnie, czyli to są partnerstwa europejskie. Ja sprawdziłam wszystkie nasze sojusze, które mamy. Każdy ma w sobie jakiś element regionalny. Białystok, patrzyłam, miasta przygraniczne bada i z takimi uniwersytetami się spotyka. Jan Długosz w Częstochowie Colors stawia na innowacje w obszarach wiejskich. W ogóle genialne. Więc każdy, to co powiedzieliśmy w pierwszej sesji, ma swoje kluczyki do umiędzynarodowienia, swoją specjalizację. Nie musimy robić tego samego, musimy mieć z tego fan, chciałam powiedzieć. Bardzo dziękuję. Coś w tym jest, tak jak mówiliśmy, szukamy swojego miejsca. To, co Ania mu powiedziała, też jest ważne, bo też patrzymy, że każdy z naszych partnerów ma swoich partnerów i zaczyna się to sieciowanie. No, Francuzi mają Afrykę francuską i niektórzy z Hiszpanii mają swoją Amerykę łacińską. Znowu zaczyna się, panie prezesie, mówię do pana profesora Waldemara Siwińskiego, moda i ruch w Ameryce Łacińskiej. Był taka stagnacja. Meksyk nie bardzo, teraz Meksyk znowu zaczyna się interesować. Trzeba popatrzeć strategicznie na cały glob. Antarktyda też jest do zagospodarowania. Tak. Natomiast pani rektor Dorota Nadziółka. Dorotko, przepraszam, że tak na koniec, ale przez to będziesz dłużej pamiętana tutaj, tak, bo to zawsze jest w sesji. Ostatnie referaty, jeżeli widzowie nie wyszli, to są bardzo dobrze pamiętane. Natomiast troszkę ci chyba zazdrościmy, dlatego że SGH, kierunki ekonomiczne, kierunki zarządzania. U mnie na AGH też najwięcej chętnych jest na zarządzanie. Wszyscy chcą zarządzać, każdy się zna na ekonomii, nawet studenci zagraniczni, no ale jednocześnie poważnie mówiąc, konkurencja na świecie jest niesamowita, bo chyba nie ma takiej konkurencji jak w dziedzinach ekonomicznych, mówię o obszary, zwłaszcza kształcenia. Przecież na każdej uczelni na świecie jest ekonomia taka czy inna. Co zrobić, żeby być atrakcyjni, co wykorzystać? W tle były różne programy, ale nie tylko. Co zrobić, żeby SGH nie było nie tylko najbardziej atrakcyjne dla studentów polskich, ale zagranicznych? Jak to robicie? Dziękuję ci bardzo za to pytanie.
przysłuchując się wypowiedziom moich przedmówców, pojawiła się taka świadomość, że czerpiemy z podobnych doświadczeń i budujemy strategię, nie tylko opierając ją na świadomości tego, że wszelkie sposoby umiędzynarodowienia to tak naprawdę jest narzędzie osiągania celów, a te cele gdzieś stawiamy sobie niezwykle ambitnie, mając świadomość nie tylko naszej historii, ale roli, jaką odgrywamy jako jedna z najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. Rzeczywiście, nasza ambicja, jednocześnie działania naszych konkurentów, rywalizacja, chociaż ja tego słowa nie lubię, bardziej wolałabym mówić o pewnej współpracy uczelni ekonomicznych, które mają świadomość tego, że budując oferty kierunków, zabiegamy o kandydatów, ale jednocześnie myślimy o tym, jakie sylwetki absolwentów kształcimy, jaki jest profil naszych absolwentów i jaki dajemy udział i wkład potem w rynku pracy. Mamy świadomość bardzo długich i bogatych doświadczeń w kształceniu cudzoziemców, bo ja Państwu tylko przypomnę, że lata 90. to był taki moment, w którym mieliśmy podpisane, i tutaj Państwo na to zwracaliście uwagę, umowy bilateralne, do których dzisiaj chcemy powrócić i w których chcemy opierać swoją współpracę, między innymi z rządem Albanii. I dzisiejsi uczestnicy życia gospodarczego Albanii to są nasi absolwenci, którzy skorzystali z oferty edukacyjnej. Tutaj pan rektor mówił o roku przygotowawczym, który tak pozytywnie wpływa na kształcenie studentów pochodzących z Chin. Jeśli Państwo pamiętacie, to wtedy istniała szkoła w Łodzi przygotowująca do kształcenia, która odegrała swoją kluczową rolę. Nie tylko kiedy ja przypominam sobie o tej kohorcie studentów pochodzących z Albanii, ale także pochodzących z Wietnamu i z wielu innych krajów, którzy wtedy korzystali z naszego kształcenia w języku polskim. Dzisiaj oczywiście ta oferta uległa kluczowej zmianie. Dzisiaj kształcenie oferujemy w języku angielskim. Zdajemy sobie sprawę, że być może, że ta oferta jeszcze nie jest wystarczającą, że powinna być znacząco szersza i powinniśmy w wielu innych kierunkach, cieszących się wielkim zainteresowaniem studentów, wśród kierunków bardzo często wybieranych u nas jest analiza danych, big data, która jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego rynku pracy, ale także tej perspektywy umiejętności analizy i wykorzystania zbioru wielkich liczb. W związku z tym mamy do czynienia z takim wykorzystaniem, jak powiedziałam, doświadczeń przeszłości, taką ustawiczną pracą nad aktualizacją kierunków studiów odpowiadającą potrzebom przyszłości, ale też patrzeniem daleko w przyszłość ze świadomością tego, co dzieje się nie tylko na rynku kształcenia w zakresie kierunków ekonomicznych w Polsce, ale także za granicą, bo w pierwszej sesji była mowa o przykładzie Holandii. Dobrze wiemy, że tam nie tylko 20% udział studentów holenderskich kształcących się po holendersku, ale też jakby ta bardzo wyraźna dominacja kierunków anglojęzycznych jest powodem na pewno sukcesu Holandii, ale też proszę zwrócić uwagę, bo to chyba nie padło, że też konsekwencji Brexitu, gdzie wcześniej brytyjski rynek odgrywał bardzo istotną rolę, no ale dzisiaj ten fragment tortu wycięła Holandia. My mamy swoje ambicje i na pytanie pana rektora ja bym jeszcze dodała, że to zarówno zwiększanie umiędzynarodowienia, ale też przygotowywanie kierunków czynimy ze świadomością roli partnerów i w tym partnerów pochodzących z otoczenia. I wśród tego otoczenia tutaj pani rektor wspominała między innymi o roli partnerów życia gospodarczego, czyli różnego rodzaju organizacji samorządowych, ale także rządowych, gdzie widzimy wyraźnie zgłaszane zapotrzebowanie na ekspertów, także przez ministerstwa, które potrzebują specjalistów od bazy danych, ale też bardzo wyraźnego wpływu bezpośredniego otoczenia. My mamy funkcjonujący już 25 lat klub partnerów biznesu, liczący dzisiaj 40 przedstawicieli największych korporacji, zarówno z udziałem kapitału zagranicznego, ale także polskich firm.
którzy utrzymując z nami tę relację nie tylko śledzą, ale są też informowani o tym, jak kształcimy, jakie kierunki promujemy, jak chcemy, żeby wyglądali w tej sylwetce nasi absolwenci, ale też angażujemy praktyków do tego, aby te oczekiwania studentów, upraktycznienia albo na przykład wydłużenia czasu praktyk, bo między innymi jeden z kierunków Finance and Accounting Practice to jest kierunek, którym obowiązkowe praktyki trwają 3 miesiące z udziałem partnerów właśnie firm działających na rynku finansowym, ubezpieczeniowym, dawał w pewien sposób tę nie tylko relacyjność, ale też odpowiedź na potrzeby i naszych kandydatów, i tutaj bardzo wyraźnie pochodzących z zagranicy, ale także naszych partnerów, będących pracodawcami. I to zbliżanie się tego otoczenia, współpraca w zakresie między innymi poszukiwania najlepszych praktyk, ale też szukania, myślę, że odpowiedzi na pytania, jakie są wyzwania i rynku pracy, ale też jakie są oczekiwania kandydatów, bo mając tak bogatą ofertę i dzisiaj tutaj wielokrotnie już padło słowo globalizacja, oczywiście musimy uwzględniać to zmieniające się otoczenie. Ja bym chciała też zwrócić Państwa uwagę, że nie tylko kwestie geograficzne i to, jak zmienia się ta perspektywa naszych kandydatów na studia, wpływa de facto na możliwości umiędzynarodowiania. Mamy do czynienia z kolejnym etapem globalizacji, zupełnie innym. Wiemy, że globalizacja nigdy się nie skończy, a będzie tylko ewoluowała i niewątpliwie jesteśmy właśnie w etapie, w którym obserwujemy jej kolejną odsłonę. Mamy do czynienia i tutaj słyszeliście Państwo między innymi z doświadczeniami Chin, które wśród swoich efektów wprowadzanych programów reform już dawno mówiły, że ich systemy edukacyjne są niewystarczające dla wykształcenia rosnącej populacji. W związku z tym muszą szukać warunków i wiemy, jak w pewien sposób liberalizowały swoją postawę wobec możliwości wysyłania studentów za granicę. Wiemy, że ta sekwencja zdarzeń będzie ulegała zmianie, ale też otwierają się bardzo wyraźnie rynki krajów Afryki, tyle tylko, że nie są już to rynki, panie rektorze, niezajęte. To są rynki, w których bardzo wyraźnie obecne są uniwersytety amerykańskie, uniwersytety brytyjskie. To jest dla nas szansa, panie rektorze, ogromna. No i tutaj bardzo się cieszę w wspomnianych rynkach Ameryki Południowej, bo chociaż ta odległość wydaje się geograficznie najdalsza, no to proszę zwrócić uwagę i może tym bym już zakończyła, bo widzę tutaj spojrzenia pana rektora, ale to, że proszę Państwa, kulturowo, ale też z uwagi na pewną przedsiębiorczość my zachwycamy naszych studentów. Przyjazd do Polski i w konsekwencji jakby badanie ich opinii, co im się podobało, to im się tu podoba wszystko. Im się tu podobają ludzie i to jak jesteśmy gościnni, jak jesteśmy serdeczni, jak jesteśmy życzliwi. I to nie jest tylko sprawdzam w momencie, w którym jest konflikt zbrojny, bo my tacy jesteśmy. Im się podoba klimat, bo zróżnicowanie klimatu jest czymś, co daje im możliwość obcowania zarówno ze śniegiem, ze słońcem i z wielością pól roku, która zachwycała artystów tak bardzo, a zachwyca cudzoziemców i to jest coś, co my w zbyt małym stopniu reklamujemy. My jesteśmy częścią, pan rektor powiedział, tygla środkowoeuropejskiego, który ma wielką siłę i tę siłę pokazywaliśmy historycznie, geograficznie, a dzisiaj możemy pokazać także z perspektywy edukacyjnej. No i wreszcie, proszę Państwa, ta polska przedsiębiorczość to jest coś, co my czujemy podskórnie, bo to jest w naszym DNA, ale to jest coś, co zachwyca, no niektórych przeraża, bo dla Niemców jesteśmy zbyt przedsiębiorczy, prawda, i to dotyka pewnej cwaniakowości. Przedsiębiorcy inaczej. Tak, ale jeśli to robimy elegancko, to jest sposób, którego potrafimy nauczyć studentów. I teraz, kiedy przyjeżdżają do kraju, który potrafi przetrwać braki, niedobory i w tych niedoborach i brakach kreować działalność gospodarczą, który potrafi w zmienności legislacyjnej kreować przestrzenie do działalności, to my niewątpliwie powinniśmy podkreślać te przewagi konkurencyjne, które mamy. No i oczywiście, proszę Państwa, nie wolno zapominać o naszej pięknej, bogatej historii, która zachwyca. Między innymi Kraków jest tego znakomitym przykładem, ale tych pięknych miast mamy bardzo wiele i kuchnią.
na tej bazie my jesteśmy w stanie budować, no oczywiście też pewną konkurencyjnością kosztów studiowania w Polsce, ofertę dla studentów. No, pytanie jest teraz o rolę, kto będzie naszymi ambasadorami. Ja twierdzę, że nasi absolwenci, to jest pierwsza grupa naszych ambasadorów, ale drugą to potrzebujemy wsparcia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja się spotkałem, że już na niektórych uczelniach są przedmioty, które nazywa się ekonomia kryzysu. Nie wiem, czy u was już jest, ale może to nie idźmy w tym kierunku. Natomiast słuchajcie, mamy około 20 minut jeszcze czasu. Ja mam taką propozycję dla szanownych panelistów, ponieważ po przerwie, po lunchu będą te sesje z naszymi wspaniałymi absolwentami. Może ja bym poprosił, żebyście ze swoich doświadczeń pokazali dobre przykłady współpracy z absolwentami za granicą, po jakimś jednym przykładzie, a potem jeszcze będzie oczywiście chwila na pytania z sali, komentarze. No i potem skonfrontujemy to z naszymi absolwentami. Czy oni czują się zaopiekowani, czy nie. Ja nie mówię o naszych uczelniach, chodzi o systemie. Jestem świeżo, zresztą cały czas mamy kontakty ze Stanami. Nie ma większej aktywności uczelni amerykańskich niż działanie w kierunku kontaktów z absolwentami. To są dziesiątki ludzi, inwestycje i budowania ekosystemu absolwentów. Co my robimy? Może Marku, zaczniemy teraz porządek statutowy, czyli po kolei. Jakiś po jednym przykładzie, bo możemy mówić dużo, ale ciekawe, co powiedzą nasi absolwenci, czy czują kontakt ze swoimi uczelniami. Przepraszam, nie chcę wychodzić przed orkiestrę, ale wiecie, o co mi chodzi. Gdybym miał wymienić jakiś, no jeden, bo taka była... Jeden. No taki spekulatywny. Absolwenta spośród cudzoziemców. Tak, chodzi o cudzoziemców. Tak, który ukończył Politechnikę Śląską. To ja bym wymienił akurat takiego pana, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na Politechnice Śląskiej studia magisterskie podjął na Stanford, uczelnię, którą z panem rektorem trochę poznaliśmy. Tak. Dobrze się tam odnalazł. Został włączony także do organizacji takich zespołów studenckich osób z różnych krajów. Myślę, że dobrze o nas świadczy ze względu na to, że jest i dobrym organizatorem pracy, i liderem zespołu, no a jego wyniki także poświadczają to, że polską uczelnię kończą osoby także wybitne. A macie z nim kontakt? Bo to jest stały. A jeszcze bym wymienił, bo wracając też do tego przykładu tak, trochę chińskiego. Systemowo, tak. Do tego przykładu chińskiego, gdzie właśnie mówiłem, że dosyć sprawnie zorganizowana grupa studiuje. Gościłem kilka dni temu prezydenta uczelni, z którą właśnie zawarliśmy porozumienie o współpracy, o jakiej wspominałem. I pierwsi absolwenci teraz opuszczają tego programu mury naszej uczelni. To są studia pierwszego stopnia i pytałem, czy można liczyć, że oni będą chcieć kontynuować studia magisterskie. Powiedział tak, ale połowa z nich już znalazła swoje miejsce na uczelniach amerykańskich. To znaczy, że te studia pierwszego stopnia na naszej uczelni właśnie wystarczająco dobrze przygotowują, żeby na te uczelnie amerykańskie się dostać, bo to nie jest proste, to pieniądze nie wystarczą, to wszyscy o tym dobrze wiemy. Tak więc chyba jednak ta relacja z tymi absolwentami, ona jest wciąż w trakcie budowania i wydaje mi się, że... No tylko zrobić fundusz, jak skończą uczelnie amerykańskie, to zaproponować donacje na Politechnikę. Także... Ewa, pani profesor Ewa, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja wymieniłabym absolwentów naszego programu wspólnego, finansowanego w ramach Erasmus Mundus. Nazywamy go Global Minds,
a są to studia drugiego stopnia z psychologii ze szczególnym uwzględnieniem właśnie kompetencji międzykulturowych. Mamy drugą edycję finansowaną. Są to bardzo atrakcyjne stypendia i ludzie naprawdę ubiegają się w bardzo konkurencyjnej procedurze o to, żeby się dostać na te studia, a później znajdują bardzo interesującą pracę właśnie na całym świecie. W całym świecie? Tak, tak. Trzymały kciuki. To jest dokładnie to. Ja tak naprawdę myślę, że jedną rzeczą jest kontakt z absolwentami. Notabene w ramach tego programu też jednym z celów jest budowanie społeczności absolwentów, no bo to już kolejna edycja. Ale ja mam takie przekonanie, że dobre wykształcenie, a naprawdę jesteśmy w stanie dać dobre wykształcenie, nieważne czy to są nasi obywatele, czy to są ludzie, którzy przyjeżdżają po to wykształcenie, ono broni się samo. Dziękuję. Pani rektor Dorota. Dorotko, proszę. Przykład kontaktu. Ja tutaj wskazałabym jedną z takich grup absolwentów, z których bardzo licznie mamy studentów cudzoziemców, to jest nasz program MBA CEMBA, którzy rzeczywiście są naszymi ambasadorami w świecie. Natomiast na studiach pierwszego i drugiego stopnia budujemy i tutaj trzeba powiedzieć, że to są ambitne plany, ale tak jak powiedziałeś na początku, te wzorce, które pochodzą z uniwersytetów amerykańskich czy brytyjskich w Polsce nie zakorzeniają się tak łatwo. I tutaj przyszczepianie wymaga bardzo dużych zabiegów pielęgnacyjnych. A może wymyślić nasze wzorce? No, rektor powierzył mi tak ambitne zadanie, ale ono się buduje latami, więc ja myślę, że pewien sukces będzie miał mój następca, ale myślimy o tym, żeby tworzyć taką świadomość, że opuszczając mury Szkoły Głównej Handlowej nie przestajesz być częścią tej wspólnoty, że łatwiej mi jest budować taką relacyjność z naszymi absolwentami, którzy przychodzą i dzielą się ze studentami dobrymi praktykami, swoim sukcesem, ścieżką zawodową, chcą pełnić rolę mentorów. Natomiast trudniej jest skupiać ich, bo wciąż mamy do czynienia, i to jest też nasza cecha narodowa, z pewną potrzebą indywidualizmu, a więc zachowania takiej odrębności. Ja jestem jedynym sukcesorem. Bardzo ciężko tworzyć taką wspólnotę, ale nie poddajemy się oczywiście i mamy nadzieję, że ta bardzo liczne, bo biorąc pod uwagę reprezentację naszych absolwentów w różnego rodzaju organizacjach, podmiotach publicznych, administracji rządowej, mamy świadomość tej roli, jaką odgrywamy. Konieczne jest jeszcze to zakorzenienie takiej tożsamości i budowania tej grupy absolwentów. Łatwiej nam rzeczywiście idzie, jeśli spojrzymy na taką kohortę studentów pewnych kierunków, czy właśnie kształcenia na poziomie MBA, dlatego że mamy do czynienia już z ich doświadczeniami z innych. Zrobić złoty klub MBA. Tak, to jest zdecydowanie łatwiejsze. No, dziękuję bardzo. Andrzej, pan, jak artyści, czy artyści w ogóle komunikują się ze sobą? W żadnym wypadku. To już Tomasz Mann powiedział w Doktorze Faustusie. Ale tak troszeczkę na poważnie, chociaż przewrotnie. Pozwólcie, taki króciutki obrazek, bo wiecie, ja to maluję. Nie? Wyobraźcie sobie, że jesteście w pracowni Rembrandta i on ma swoich uczniów, i klient przychodzi, patrzy na obraz ucznia i mówi: Boże, toż to prawie jak Rembrandt. To wtedy ten uczeń czy uczennica, wtedy byli tylko uczniowie, kwitnie dumą. A teraz sobie wyobraźcie, że jesteście u mnie w pracowni, ja prowadzę pracownię malarstwa, stajecie przed obrazem studentki lub studenta i mówicie: Boże, to zupełnie jak Bednarczyk. I co słyszycie? Totalne załamanie. Klapa. Nie, otóż, tak nie do końca. Otóż duma z tego matecznika, z którego się wyszło, jest troszeczkę inna
w dzisiejszych czasach, bo faktycznie w sztuce, w kulturze poszukujemy czegoś, co jakby zrewolucjonizuje, coś, co inaczej popatrzy na świat, inaczej każe nam spojrzeć na świat i poszukujemy ciągle i żądamy od naszych studentek i studentów i krajowych, i zagranicznych, żeby zanim skończą studia, w jakim stopniu zaprzeczyli nam. Tym się różni sztuka od nauki, chociaż nauka w końcu musi zaprzeczyć swoim poprzednikom też, prawda? Więc skoro tak się rzeczy mają, to iż po wielu lat, czy przez wiele lat wielu naszych absolwentów zagranicznych utrzymuje z nami kontakt i z dumą przyznaje się, skąd wyszli, jest absolutnie wspaniałe. To się przede wszystkim toczy, przepraszam, nie dam jednego przykładu, bo tego jest strasznie dużo. To się przede wszystkim toczy przez to, że ta przyjaźń artystyczna nie kończy się ze studiami. Więc późniejsza twórczość, późniejsze wspólne organizowanie wydarzeń artystycznych jest najwspanialszym ambasadorem naszej uczelni i te przyjaźnie takie i artystyczne, i osobiste potrafią trwać bardzo, 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 bardzo. Mam pytanie techniczne. A robicie na przykład wernisaże, jakieś wystawy wspólne swoich absolwentów? Przepraszam, mówię jako laik i nie krzycz na mnie. Przecież nie krzyczę. Najwspanialszą formą, w mojej osobistej opinii, jest organizowanie wydarzeń międzynarodowych i w Polsce, i za granicą, w której uczestniczą osoby od nas stamtąd, profesorowie i studenci i studentki, więc jest międzypokoleniowe, to jest najlepsza w ogóle forma kształcenia, międzypokoleniowe i międzyregionalne. I to są rzeczy najwspanialsze dla wszystkich stron. Czyli tworzą się szkoły. Proszę? Szkoły artystyczne. Dobrze. Bo nie zrozumiałem pytania, przepraszam. Nie. To mój komentarz był. Dobrze, już pani rektor Ania. No to ja chyba właśnie w tą stronę. Ja przeankietowałam moich absolwentów kończących studia zagraniczne w zeszłym roku i 2 lata temu. I co ciekawego mi wyszło, że tak jak 2 lata temu w ankiecie, co jest dla nich ważne, jak już odchodzą z uniwersytetu, to mówili, czego nie było. A nie było tam uwspólnionych jakichś procedur, a część dokumentów była po polsku, a nie po angielsku i bardzo na takie techniczne, formalne rzeczy zwracali uwagę. Tak ankiety w zeszłym roku nas absolutnie zaskoczyły, zachwyciły także, ponieważ oni głównie łaknęli integracji. Oni głównie chcieli być częścią wspólnoty, częścią zmieniającego się świata. Mówili głównie, że interesuje ich poznawanie kultury, nauka języków, sport i ku mojemu zachwytowi edukacja morska. Więc to jest świetne, bo oni nam pokazują ścieżkę. Oni mówią o tym, tak, chcemy inkluzywności, chcemy międzykulturowości. Nie możemy zamykać studentów zagranicznych w oddzielnych grupach Erasmusa, reszta świata, Ukraińcy, Białorusini i Polacy. Musimy coś wymyślić. Po to są Welcome Center, po to są nasze programy szkoleń międzykulturowych i to nie, słuchajcie, bardzo często dla nich, to jest dla nas, bo o tym też dzisiaj mówiliśmy. To studenci polscy, studenci Parlamentu Polskiego, tego Parlamentu Studentów, mówili, że oni czują się poszkodowani, bo fokus uczelni jest na studenta zagranicznego. To on ma Welcome Center, on ma dodatkowe zajęcia. Czują się studentami gorszego sortu. On ma choinkę, Wielkanoc i wszystko, a gdzie reszta? No musimy coś z tym zrobić, tak? No budujemy wspólnotę. Cel umiędzynarodowienia to jest budowa międzynarodowego kampusu, gdzie każdy czuje się dobrze. Czyli także wykładowcy, którzy nie mają kompetencji międzykulturowych, a pracują w coraz bardziej międzynarodowych zespołach, powinni tam iść. Bo jeżeli dla naszych międzynarodowych studiów myślimy o akredytacji międzynarodowej, a o europejskim dyplomie, zauważcie, tam w efektach uczenia się są wartości europejskie i wartości międzykulturowe. Nikt nie będzie tam, to nie jest taka akredytacja, jak my sobie myślimy. To jest akredytacja
absolutnie innego rodzaju. Więc nasi studenci, nasi absolwenci są najlepszymi ambasadorami. Powinniśmy z nimi utrzymać kontakt. Tak jak dzisiaj są budowane programy dla Afryki, nikt już nie buduje samych mobilności, buduje mobilność z inkluzywnością, bo to jest trochę tak, że nie można budować polityki migracyjnej bez od razu integracyjnej, bo inaczej to tracimy z nimi kontakt, a tego chyba byśmy nie chcieli. Dziękuję, to poruszyłaś następny temat. Ja zawsze uważam, studia zagraniczne nie mogą być elitarne, one muszą być częścią naszej. Drodzy Państwo, pytania, uwagi, komentarze, krytyka totalna, wszystko w Waszych rękach. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Pan dyrektor, proszę bardzo. Ja wypowiem się jako niedawny student studiów MBA. Miałem okazję być w Polsce, Berlinie i w Porto. I zapamiętałem najlepiej studia w Porto, ponieważ tam zostałem włączony w życie studenckie. W Berlinie topowa uczelnia, ale był program, zrobiliśmy i tyle. Natomiast tam rzeczywiście dziekan zjadł nami kolację i tak dalej. Ze studentami chodziliśmy po mieście i tak dalej i zostanę ambasadorem Portugalii w Polsce na pewno. Chciałem zapytać teraz, co Państwo robicie, żeby te studia były inkluzywne? To było pytanie do... Ja mogę króciutko. No to jest bardzo proste i łatwe, muszę powiedzieć. My jesteśmy malutcy, prawda? I u nas relacje pomiędzy uczącymi i uczonymi i pomiędzy wszystkimi grupami jest naprawdę bardzo familiarne. My tu nie mamy z tym problemu. Przede wszystkim kształcenie jest w dużej części indywidualne. Więc wspólne siadanie wokół stołu i rozważanie problemu jakiegoś artystycznego, projektowego czy konserwatorskiego jest codziennością. Więc tutaj u nas się nie da studiować, nie będąc włączonym do grupy. To są grupki kilkunastoosobowe, chociaż chciałbym, żeby te kilkunastoosobowe grupki mocniej się integrowały między sobą. Ale myślę, że to jest część naszego sukcesu międzynarodowego. Ja myślę, że nawet w małych grupach, odpowiadając panu dyrektorowi, jest to pan profesor Szpytko, który prowadzi takie specyficzne nasze kształcenie stypendystów UNESCO, którzy są z jednej strony jakby stypendystami, pewna grupa elitarna, ale z drugiej strony rozproszeni po wszystkich wydziałach. To cały czas jest kształcenie jakby w tym, co nazywamy ilościowo, to będzie w masie studentów polskich. Przepraszam, na AGH to jeżeli mamy te 5%, czy tam w różnych miejscach różnie skoncentrowane studentów zagranicznych, to oni są w całej grupie. Natomiast ja chcę powiedzieć o tym, co jest bo troszkę staramy się robić rzeczywiście na wzór amerykański już ponad 70 lat, bardzo aktywną działalność Stowarzyszenia Wychowanków. I ona działa, to już wspominałem, mamy koła zagraniczne. Jest koło właśnie w Albanii, w Tiranie, bo to są nasi absolwenci, ale już nie tylko ci z lat 70., ale jest koło w Wietnamie, jest koło w Japonii i naprawdę są to elementy integracji. Oni się trzymają razem, oni chcą się trzymać razem. Coś ich wiąże, oni czują się, w Wietnamie to w ogóle jest kuriozum, bo oni się tym rozróżniają od reszty, że mówią po polsku i nikt ich nie rozumie i czują się elitą. Więc pan prezes. Proszę Państwa, do przykładów absolwenckich, tak bardzo krótko 2 przykłady. My organizujemy wspólnie konkurs Interstudent od wielu, wielu lat. I robimy w tej chwili analizę losów. To jest bardzo ciekawe, bo oni są już tutaj po ponad 15 lat. Proszę Państwa, i pamiętam w Krakowie UJ wtedy organizował, w Sukiennicach była gala, premier Gowin wtedy był i celebrowaliśmy tam, wręczaliśmy dyplom Ukraińcowi z Rzeszowa, taki Wadym Melnik. Proszę Państwa,
On w tej chwili jest głównym producentem dronów w wielkiej firmie amerykańskiej zaopatrującej Ukrainę. Znakomity, od nas z Rzeszowa, z wielkimi kontaktami. No ale mieliśmy różnych absolwentów, bo jeden z pierwszych laureatów, Białorusin, znakomity w ogóle, gwiazda w tej kategorii studia doktoranckie, no, został oczywiście zidentyfikowany i wydalony jako pracownik służb białoruskich w Toruniu, mimo że najzdolniejszy, czyli jak gdyby ci absolwenci, proszę Państwa, są różni. A dlaczego o tym, ale zawsze są zdolni i wybitni, to jest najważniejsze, bo to nie jest przypadek, prawda, że my wyłapujemy ich. Natomiast po co o tym mówię? Dlatego, żeby przypomnieć, że zbieramy kandydatury jeszcze do kolejnego konkursu Interstudent, a nagrody wręczymy i tutaj wspólnie za nią to będziemy anonsować. Proszę Państwa, 30 stycznia wieczorem, uwaga, podczas gali konferencji Studenci Zagraniczni w Polsce 2025 w Teatrze Szekspirowskim, proszę Państwa. Teatr Szekspirowski w Gdańsku udostępnia nam podwoje swoje, żebyśmy tam czuli się jak gdyby po gdańsku i po szekspirowsku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie. Rozumiem, że wszyscy czekają już na lunch, więc my bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję panelistom. Nagrodźmy brawami uczestników tej sesji. Dziękujemy.